Dzień dobry, nazywam się Kaja Klimek, a to jest konkurs filmów krótkometrażowych na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku spotykamy się głównie w internecie, a z naszymi twórcami i twórczyniami w ich domach albo innych okolicznościach przyrody. W konkursie 27 filmów, a do tego 27 rozmów. Dzisiaj moją gościnią jest Olga Bołądź, reżyserka filmu Alicja i Żabka. Dzień dobry, Dzień witam dobry Cię bardzo serdecznie. Witam. Bardzo mi miło, że się spotykamy, żeby porozmawiać o Twoim filmie. I chciałabym Cię zapytać o potrzebę, bo każdy film się bierze z jakiejś potrzeby. Potrzeby zareagowania, potrzeby opowiedzenia historii, różne to rzeczy są. Chciałabym zapytać, jak było z Tobą i jak właściwie ten scenariusz powstawał, bo też nie pisałaś go sama, więc tu jest od razu dużo ciekawych wątków. Także wprowadź nas proszę w tę opowieść od tej strony. Napisałyśmy go we cztery, w cztery kobiety. Ten pomysł przyszedł do nas w momencie, szukałyśmy jakiegoś tematu, żeby sprawdzić, czy potrafimy razem pisać. I stwierdziłyśmy, że musimy napisać coś, co nas wszystkie obchodzi i interesuje. Trafiłyśmy na wycinek prasowy. Julita Olszewska, jedna ze scenopisarek, przyniosła wycinek prasowy o autentycznym wydarzeniu z 2008 roku. O 14-latce, która nie mogła dokonać legalnej aborcji w Polsce, mimo tak zwanego kompromisu aborcyjnego, gdyż ciąża, stosunek nieletnich, 14-latków, była pełne prawo, żeby to wykonać. Natomiast przez kilka tygodni ona próbowała, znaczy przede wszystkim jej mama, dlatego że to mama o niej decydowała. Mama próbowała dokonać wraz z córką, zapisać się gdziekolwiek do szpitala, gdzie mogłoby to zostać wykonane, natomiast wszędzie tej zgody jej odmawiano. To była taka historia, która nami wstrząsnęła, dlatego że ta dziewczynka nawet została odebrana od swojej mamy na dobę, zostały zabrane prawa rodzicielskie mamie i stwierdziłyśmy, że chcemy o tym napisać. Kiedy to napisałyśmy, to ja zapytałam się dziewczyn, czy one nie mają nic przeciwko, żebym ja wzięła ten tekst i go wyreżyserowała. Dziewczyny się oczywiście zgodziły, kibicowały mi mocno, no i ja zaczęłam moją taką wyprawę dwuletnią z przygotowaniami i skręceniem Żabki. Ten film ma też dużo efektów specjalnych, więc tam naprawdę dosyć długo nad tym pracowałam. No i stąd wzięła się Alicja i Żabka z takiej potrzeby. Ja nie jestem z natury, ja lubię opowiadać i w ogóle zajmować się rzeczami ważnymi, natomiast mi trudniej było, jakoś to musiało być w zgodzie z moją wrażliwością, bo ja nie jestem jakimś rebelem, mimo że dużo takich ról gram, to jednak potrzebuję, żeby coś było w zgodzie z moją naturalną, jakąś taką, nie wiem, wrażliwością, też takim dwuznacznością tych obrazów. Dlatego Alicja jest po prostu takim filmem, mi bardzo zależało na realizmie magicznym, zależało mi na bajkowości. Ja sama lubię Wesa Andersona, to jest jeden z moich ulubionych artystów, no nawet nie reżyserów, ale cała scenografia, podejście do muzyki, do konceptu bardzo mi odpowiadało, więc chyba też poszłam za takim moim naturalnym, nie wiem, każdy chyba ma jakiś swój kolor, artysta ma jakiś swój kolor, no ja poszłam za moim. Super to brzmi, szczególnie, że mówisz o tym, że to każdy artysta ma swój kolor, bo kiedy ja myślę o tej historii, tej bardzo poruszającej historii, od której wyszłyście, to widzę to jako realizm społeczny, który doskonale znamy z polskiego kina, historie, które są poruszające, przenikające na wskroś, bardzo prawdziwe, ale Ty idziesz w zupełnie inną stronę z tym i to jest niesamowite, jak ten temat, który jest właśnie taki, Ty zamieniasz w taką opowieść, która jest bardzo popkulturowa, bardzo naładowana znaczeniami, obrazami i kontekstami, więc też jestem ciekawa, czy właśnie ta potrzeba takiego pojechania z tą formą. Skąd to się u Ciebie wzięło? Bo wiesz, ja Cię oczywiście znam jako aktorkę, widziałam Cię w przeróżnych rolach, ale tutaj nagle po prostu okazuje się, że my mamy taki wspólny język popkulturowy i też to jest dla mnie interesujące, bo mówisz o Wesie Andersonie, ale też tu jest tak strasznie dużo różnych obrazów, To jest pełno, bo to jest wszystko, co ja oglądałam w życiu, mimo że ja przed filmem
jakieś 2 lata nic nie oglądałam, żeby się niczym nie nasycać i niczym nie kierować, no to jednak Pan Kleks, który został we mnie, wszystkie niekończące się opowieści, takie moje naprawdę bazowe dzieciństwo, to się wszystko gdzieś tam we mnie odezwało i to, jak ja chcę robić filmy. Ta forma też była potrzebna, żeby opowiedzieć o temacie, który jest dla mnie osobiście tematem tak bardzo reportażowym, tak bardzo bliskim kobiecie, że on w ogóle dla nas, dla wszystkich jest bardzo trudnym tematem, gdyż opowiadanie o aborcji jednostronne nie jest prawdziwe, dlatego że ile przypadków, tyle opowieści. Dlatego my, już pisząc, chciałyśmy to odrealnić i pokazać, bo dla nas było najważniejsze, co przeżywa ta 14-latka, co ona ma w głowie. Ona nie będzie myślała jak 28-latka, 38-latka, ani 50-latka. Ona ma zupełnie coś innego, ona jest dzieckiem i nam najbardziej zależało na perspektywie wrażliwej dziewczynki, która jest jeszcze dzieckiem. Co przeżywa dziecko, które zachodzi w ciążę i ma mieć dziecko, a go nie chce. To o to chodziło. No dla mnie to jest super czytelne, że właściwie idziecie raczej i idziesz ty jako reżyserka za tym światem, który jej jest bliski, a nie który my sobie jako dorosłe osoby wyobrażamy w takiej sytuacji. No ale nie byłoby tego filmu też bez dziewczyny, która wciela się w rolę Alicji. Chciałabym Cię zapytać, czy długo jej szukałaś, bo ona ma tak niesamowitą też ekranową energię i jest właśnie takim trochę zadziwionym światem dzieckiem z jednej strony, ale z drugiej strony już podlotkiem, nazwijmy ją takim słowem. Więc bardzo też mnie interesuje Julia Kuska jako wybór do tej roli. Gdybyś to o tym trochę też powiedziała. Znaczy, ja bardzo rzetelnie podchodziłam do castingu i było 5 castingów do ról dziecięcych. Natomiast ja nie czułam się w pełni usatysfakcjonowana, bo nie znalazłam mojej Alicji. Miałam alternatywy. Natomiast Julka była wtedy na kontrakcie w Japonii, gdyż była modelką i do tej pory też modeluje. Ja na nią czekałam, bo zobaczyłam ją na zdjęciu, znowu pokazała mi to Julita Olszewska, która z nami to pisała i to mi jakoś tak utkwiło, że ja myśląc o Alicji widziałam Julkę, no ale Julki nie mogło być. Poza tym dogadanie się z agencją modelek, że ona jest cały czas zajęta. W końcu zadzwoniłam do Julki po tym castingu, jak ją zobaczyłam, mówię: Julka, no to jesteś ty, albo ze mną to robisz, albo nie, no to ja wtedy oczywiście ocieram łzy i idę dalej, ale powinniśmy to robić razem. I Julka się zgodziła, też złożyła te swoje terminy. I to było bardzo miłe, dlatego że to jest bardzo wrażliwa, ale ambitna też dziewczyna, która, ja jej zrobiłam taki własny coaching aktorski. Ja ją prowadziłam swoimi metodami do przygotowania się do roli i też, żeby ona mogła to zagrać, natomiast żeby potem nie nosiła ciężaru swojej postaci. Więc ja też za te wszystkie dzieci wzięłam odpowiedzialność, zrobiłam z nimi warsztaty aktorskie, robiłam z nimi próby w sali teatralnej, budowałam im scenografię i grałam z nimi te sceny, żeby one potrafiły zagrać to, o co ja jej proszę, natomiast żeby się nie stresowały na planie, bo powiedziałam, na planie nie będę już miała dla was czasu. Wtedy będziecie już wykonywać to, co macie zrobić w scenie, jak prawdziwi aktorzy. I to się bardzo zwróciło, dlatego że te dziewczynki, co jest super, one się do tej pory przyjaźnią. One mają swoją grupę, one się spotykają, może są z całej Polski. I ja mówię, to będą wasze najlepsze kolonie w życiu. I jeżeli w ogóle pójdziecie w aktorstwo, to już nie będzie tak fajnie. Nikt nie będzie miał dla was pewnie tyle czasu, no chyba, że będziecie naprawdę robił jakiś film improwizowany i reżyser będzie z wami siedział miesiąc, czego wam życzę. Ale zapamiętajcie to, jakie to może być przyjemne i po prostu wynieście to ze sobą na całe życie. Więc mam nadzieję, że dla nich to była przygoda, a dla Julki początek wspaniałej kariery, bo jest bardzo utalentowana. To ciekawe, bo chciałam Cię też zapytać o to, na ile doświadczenie Twoje aktorskie się przydaje w reżyserii i trochę już na to pytanie mi odpowiedziałaś za pomocą tej historii, ale myślę, że też cała reszta obsady, nawet te drobne epizody, drobne role, które się tutaj pojawiają, to też chyba trochę jest tak, że fakt, że Ty robisz ten film, trochę pomogło całemu projektowi. Czy dobrą mam tu intuicję w tym temacie? Na pewno ja zatrudniałam osoby, które chciałam zobaczyć w tej roli. I teraz mam do tej pory tak, że jak myślę o jakimś, jak sobie wyobrażam, co chciałabym robić dalej, to ja szukam twarzy do tego, bo ja potrzebuję już go, jak gdyby tego aktora w głowie rozwijać jego rolę. I wszystkie te postacie, ja wiedziałam, kto ma to zagrać.
gdyż jestem aktorką i wiem, jakie moi przyjaciele, koledzy czy znajomi, których obserwuję, mają możliwości. A aktor, w zależności od zadania, dobry aktor zagra wszystko, tylko trzeba mu dać zadanie. I tutaj moi koledzy weszli w bardzo nieoczywiste role, bo musieli zagrać spermę, jajeczko, musieli zagrać mimo zupełnie innych na przykład poglądów politycznych. No, grali postaci, które nie są nimi. I to było fajne, że oni też mieli wyzwania dla siebie. Poza tym nienawidzili mnie za kostiumy. Niektórym się podobało, ale Habior, Simlat i Boczarska, przecież gotujący się, no naprawdę, no, mieli trudne kostiumy, ale zagrali dla mnie. Nie tylko zagrali to dla Ciebie, ale też dla nas, bo zobaczenie ich w takich rolach to jest coś, co też widzów wytrąca z przyzwyczajeń wobec tych twarzy, które są bardzo rozpoznawalne i bardzo znane. I właśnie chciałabym Cię zapytać jeszcze o kostium, bo cały czas mam z tyłu głowy to, co powiedziałaś, że każdy reżyser ma swój kolor i swój styl oczywiście, ale tutaj kostiumy, no to jest absolutnie szał, to co się tutaj wydarza, więc chciałam Cię zapytać, czy Ty jak myślisz o tym filmie i później pewnie o następnych, za co trzymam kciuki, to widzisz to też jako już właśnie te gotowe obrazy i później jak projektujecie ten świat, to Ty przychodzisz jakby z tym, że okej, to teraz to trzeba przetłumaczyć na formę. Jak to działa? No tak, to dla mnie to było wielkim wyzwaniem, bo ja z tego, który bierze uwagi, musiałam te uwagi dawać, bo aktor dostaje uwagi i je realizuje, a reżyser jak gdyby buduje ten świat dla aktora i dla całej ekipy. Więc ja jednak chcę, żeby to był realizowany mój świat w współpracy i twórstwie innych artystów, tak jak scenografia i kostiumy, plus operator. Myśmy to musieli, ja mówiłam, słuchajcie, mi chodzi o to, ja to widzę tak, ja bym chciała, żeby to wyglądało tak. I oni musieli sprawić, żeby to tak wyglądało, bo ja na przykład do Piotrka Niemiejskiego mówiłam, Piotrek, ale ja nie chcę innych kadrów. Ja chcę taki kadr. To ma się wszystko dziać w jednym ujęciu, bo on mi to zagra. Ja nie mam czasu na montowanie tego, dlatego że nie mam czasu na dodatkowe ujęcia, bo myśmy robili film, który zajął nam 8 dni zdjęciowych, natomiast mieliśmy pełno zmian lokacji. I żeby to udźwignąć, to musiało być często opowiadane w jednych ujęciach. Natomiast ja bardzo lubię kadr, w którym opowiada nie tylko aktor, ale i scenografia i kostium. I też mi zależało na tym, żeby to wszystko wygrało, o czym też mówiłam do mojej ekipy, że to jest może taki krótki film, natomiast on będzie wywierał piętno na widzu poprzez to wszystko, co się dzieje na obrazie. Stąd tak bardzo ważne były kostiumy, a ja poznałam Katarzynę Adamczyk przy Bodokoksie. I widziałam, jak Kasia tworzy za niewielkie pieniądze wspaniałe kostiumy. I tutaj Kasia też tworzyła, wydaje mi się, że kostiumy w tym filmie były jedną z droższych rzeczy, oprócz potem efektów specjalnych i wszystkiego, co tyle kosztuje w filmie. Natomiast kostiumy były no, drogie jak na tak mały film. No ale to wszystko później na nas działa i to, co powiedziałaś teraz, że gdzieś to zostaje z widzem nie tylko za pomocą tej formy, ale również treści, bo to jest film z dzisiejszej perspektywy, czyli no dzisiaj mamy 30 listopada 2020 roku, jeszcze sprawdziłam, żeby datę konkretnie dzienną podać, no to jest film, który nagle okazuje się bardzo aktualny. Jak Ty o tym myślisz? Bo to jest jednak coś, co się zmienia w rzeczywistości wokół nas bardzo dynamicznie i trudno też o to nie zapytać. Znaczy mnie jest bardzo smutno, że ten film jest taki cały czas po prostu, że my cały czas opowiadamy tą samą historię. Moja historia jest oparta na wydarzeniu z 2008 roku. Jesteśmy 12 lat później, jesteśmy w tym, jest gorzej. Szczerze, ja mam nadzieję, że wraz ze studiem Munka wypuścimy Alicję i Żabkę w wolnym streamingu dla nastolatków, dla szkół, które są na tyle otwarte, żeby pokazać to swoim uczniom, dla terapeutów, dla pedagogów, żeby mogli z tego korzystać, żeby korzystali z Alicji jako narzędzie do dyskusji o temacie wczesnej ciąży, wczesnej aborcji, o końcu dzieciństwa, o tym, jak zabierać to życie, bo każda z tych decyzji będzie zmieniała twoje życie, czy chcesz tego, czy nie. I wydaje mi się, że to jest fajne, bo moi producenci są na to bardzo otwarci. Też wskazuje na to, jak walczyli o to, żeby ten film pokazał się w telewizji w tych czasach.
Bo naprawdę podejście do tego, że to powinno być pokazane, bo mamy takie czasy, że trzeba o tym dyskutować. Można mieć różne zdanie na temat aborcji. Ono jest indywidualne, ale musimy o tym rozmawiać, żeby ten temat w jakikolwiek sposób oswajać, bo co mają zrobić ludzie, którzy dopiero zaczynają życie seksualne, a nie mogą o tym rozmawiać, dlatego że jest to po prostu zabronione. No nie może tak być, bo nie ma być takich historii jak w Alicji i Żabce, że dziewczyna się dowiaduje o własnej ciąży z rozmowy telefonicznej lekarki. No tak, To jest okropne. To jest okropne. Tu się zgadzam absolutnie z Tobą. Jakbyś potrzebowała edukatorki filmowej, to wiesz, gdzie mnie znaleźć, bo to jest temat dla mnie i forma dla mnie, więc jakby co, polecam się. Bardzo chętnie, tak, dobrze, bo na tak pewno się- zamierzamy to obudować w jakąś taką Super. formę też, wiesz, Super. wspierającą. Super, to jest dyskusja, fantastyczny i pomysł i wszystko. trzymam za to kciuki. I też trzymam kciuki za Ciebie jako za reżyserkę, bo ja mam poczucie, że to jest naprawdę potrzebny głos też, żeby korzystać z popkultury właśnie w takim wydaniu, żeby przy pomocy rzeczy, które no, gdzieś nas ukształtowały, opowiadać nowe historie, nawet jeśli tematy są trudne. Także naprawdę pełne wsparcie i kciuki są trzymane. I dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, bo myślę, że ona też pokazuje ten film właśnie w takim wymiarze, na jakim Tobie jako autorce zależy. Także dzięki jeszcze Tak. raz i pozdrawiam Dziękuję Cię bardzo. bardzo. Pozdrawiam serdecznie i trzymam kciuki za konkurs. Jesteśmy w kontakcie w sprawie edukacji filmowej wokół Alicji i Żabki. Dobrze. A tymczasem wszystkiego Dobra. dobrego. Dziękuję, wszystkiego Dzięki. dobrego, pozdrawiam, zdrowia. Cześć, cześć, Pa, pa. dzięki, pa.